Jutra, mój pierwszy dzień szkoły. Nie jestem spóźniona, będę 2 minuty przed czasem, ale zanim znajdę klasę i zaparkuję, będę spóźniona. Ale wiecie co, jak pierwszego dnia do szkoły się nie spóźniacie, to nie wiem, jesteście super ludźmi. I zawsze pierwszego dnia się spóźniam. Później mam takie, wow, nie mogę się spóźniać. To, że się spóźniłam pierwszego dnia, nie oznacza, że przez cały semestr będę się spóźniała. I tak było na przykład w zeszłym semestrze. Spóźniłam się raz i później miałam takie, nie. Udowodnię sobie, że nie jestem osobą, która się spóźnia i później zawsze przychodziłam przed czasem. Byłam dumna z siebie. Szczerze mam takie, że można się spóźniać, jakby to nie jest koniec świata, nie? Z czasem kształtujemy sobie jakieś takie nawyki. Jak ja w wieku 20 lat się spóźniam, to co będzie później? Jak na przykład moje dziecko będzie miało występy w szkole i się spóźnię, tego bym sobie, wiecie, nie przebaczyła, a dzieci wszystko pamiętają. Ja wszystko pamiętam. Muszę wam powiedzieć, że moje zdolności, to jak ja jeżdżę, nie chcę nic mówić, że czuję się pewnie za kierownicą, ale czuję się pewnie za kierownicą. Pierwszy raz jadę do szkoły z mojego nowego miejsca i muszę się skupić na drodze, nie chcę się spóźnić. Opowiem wam jak było. Mam zajęcia od 10 do 13. Kiedy mama nie pozwalała ci przyklejać naklejek na żadne rzeczy, ale teraz jesteś dorosły i możesz robić cokolwiek chcesz. Czy tylko mi mama nie pozwalała przyklejać na przykład naklejek na łóżko? Oficjalnie jestem po mojej pierwszej klasie. Profesor mega super i mega młody. Wydaje mi się, że ma jakoś 30 parę lat. Jest w Industry i to była klasa Cinema 5 Introduction to Screenwriting, co mega mnie interesuje, ponieważ chciałabym, wiadomo, w przyszłości nagrywać short movies i wydaje mi się, że to jest coś, nad czym jeszcze nie siedziałam i nie uczyłam się. Jest parę rzeczy, które napisałam. Chciałabym właśnie się tak trochę skupić i nauczyć pisać. Moja droga do szkoły, wiecie ile mi zajęła? 8 minut. 8 minut tylko. Zajęcia były bardzo fajne, taka introdukcja. Na zadanie domowe mamy napisać całą listę rzeczy, które nas inspirują. Filmy, książki, wykonawcy, wydarzenia z przeszłości. 250 słów napisać wszystko, co nas inspiruje. Szczerze, to ja mam taką listę, jakby wiem w głowie, dosłownie znam odpowiedzi na te pytania. Ten profesor dużo opowiadał, że żeby tworzyć, to trzeba bardzo dobrze siebie znać i co się lubi. I mam takie, że kiedyś Sara tak z 2 lata temu nie umiałaby odpowiedzieć za bardzo na to pytanie, co lubi, czym się interesuje, jakie ma hobby, jakie ma pasje. A przez to, że się tak tym zajęłam i na terapii i tak dalej, to mam takie, wiem co lubię już. Idę do domu i chcę zjeść moją zupę, którą wczoraj zrobiłam. Nagrywałam vloga po angielsku. Mam największą fazę na zupy z ciecierzycą i kokosem i kurkumą. Przez cały tydzień ma padać. Dzisiaj jest 5 lutego, wracam do szkoły, zaczyna mi się semestr wiosenny. Trwa od 5 lutego do chyba 3 czerwca, coś takiego. I bardzo mam fajny grafik, jeżeli chodzi o zajęcia. Chodzę tylko 2 razy w tygodniu, na razie, we wtorki i w środy. I mam jakby rano zajęcia, przerwa i później wieczorem. Mogę opowiedzieć, jakie biorę klasy. Cinema 5, Screenwriting, czyli początek pisania scenariuszy. Później Cinema 6, Fundamenty kinematografii. Później Cinema 032 to jest Editing Fundamentals, czyli będę uczyła się edytować, na co się mega cieszę. Cinema 033 Digital Video Production Workshop i później mam Introduction Psychology, ponieważ to trzeba wziąć z General Education, więc biorę 5 klas, zaczynam od 4, 2 razy w tygodniu i szczerze jestem podekscytowana, ponieważ biorę same klasy z kina i też nie opowiadałam, ale zmieniłam mój kierunek studiów, ale to jest też długa historia, spróbuję skrócić jak najszybciej. Na początku mój kierunek to było Cinematography i to było the transfer degree, że po tym koledżu mogę się transferować na inny college, żeby zrobić sobie chyba bachelor. I teraz właśnie tak myśląc przez ten rok, 1,5 roku, wiem tak na 100%, że nie chcę iść na dalsze studia, ponieważ koszta tych późniejszych studiów są 3 razy większy niż aktualnie płacę, więc ten kierunek, który studiowałam, on był właśnie z transfer degree i przez to musiałam brać matematykę, angielski i to wszystko. I oglądam sobie grafik, że muszę wziąć jakąś astronomię, później hiszpański i dużo takich przedmiotów, które
szczerze nie obchodzą mnie. I właśnie zadzwoniłam się z moją school counselor, że na pewno się nie chcę transferować i czy jest możliwe, żeby zmienić kierunek na taki, że będzie to bardzo skupione na tym major i skończę z associate's degree. I ona powiedziała, że tak, że jasne. I teraz z tego co wiem, to zmieniłyśmy właśnie kierunek na cinema production, dwuletni kierunek associates, no transfer. I przez to, że to jest właśnie tak bardzo w oparciu o ten kierunek, to nie muszę brać tych takich z edukacji generalnej, czyli żadnych angielskich, matematyk już, tylko mam same klasy z kina. Ta psychologia to jest akurat taki requirement, że trzeba wziąć i jeszcze będę miała klasę Asian American History i jeszcze drugi stopień z psychologii sobie wybrałam, bo właśnie trzeba było coś wziąć i użyłyśmy cały taki mój plan, kiedy skończę. I uwaga, skończę szkołę tej jesieni. W grudniu 2024 skończę mój college, dostanę dyplom. Później po ukończeniu studiów mogę się ubiegać o OPT i to jest coś takiego, że mogę pracować w Stanach przez rok w moim kierunku. Może mnie ktoś zatrudnić i mogę przez rok legalnie pracować w Stanach. I na przykład słyszałam bardzo wiele historii, że ktoś poszedł robić takie OPT i przez rok pracował w jakiejś firmie dla kogoś i później ta firma na przykład chciała zatrudnić tą osobę i ubiegała się, wiecie, o zieloną kartę czy wiza pracownicza i wiem, że jest coś takiego możliwe. Fajnie jest, wiadomo, mieć tę opcję, że można zadecydować, czy gdzieś się chce zostać, czy nie. Jak właśnie się tak dowiedziałam, że jest ten program OPT i można zostać jeszcze na rok do pracy i szkoła bardzo w tym pomaga, na przykład pomaga właśnie znaleźć pracę, to miałam takie, jak skończę szkołę, będę miała dalej 22 lata, gdybym mogła iść na rok i wiecie, pracować z cinema production, ja bym zdobyła takie doświadczenie, czyli jeżeli chodzi, wiecie, o edytowanie, jakby cokolwiek, mnie to bardzo interesuje, więc nawet praca przez rok tutaj w tym obszarze brzmi dla mnie mega super. Nawet jakbym pracowała w jakiejś postprodukcji albo cokolwiek, jeszcze jestem w Hollywood, w LA i szczerze, jak tak właśnie porozmawiałam z moją school counselor, to nagle, wiecie, otworzyły się drzwi, są jakby inne opcje, inne rozwiązania. Wiadomo, że jeszcze jest rok, nigdy nie wiadomo, ale cieszę się, że będę miała jakieś opcje po szkole i nie muszę iść do szkoły, ponieważ trochę mnie przerażało takie coś, że skończę szkołę i będę musiała wrócić, że nie będzie, wiecie, nic do gadania, że albo muszę iść do kolejnej szkoły, albo po prostu, wiecie, muszę wrócić. Jest to coś takiego pocieszającego. Jestem mega podekscytowana na ten semestr i ogólnie na szkołę. Wydaje mi się, że jak mam jakieś przerwy, chociaż za bardzo mi to nie przeszkadza, ponieważ lubię też mieć czas wolny i zajmować się swoim, ale jak mam przerwy, to tak czuję, że nie mam jakiegoś takiego dużego powodu, żeby tutaj być. Fajnie jest mieć jakąś pracę, jakieś zajęcie, które tutaj robisz, jakieś takie wymagania, po prostu jakąś rzecz, że wtedy czujesz, że okej, jest tutaj powód, że właśnie tutaj jestem. Właśnie będę miała same klasy z kina. Zaczął się też luty i trochę sobie w Notion zaczęłam planować ten luty. Wiadomo, że luty to jest miesiąc miłości i walentynki, ale jeżeli chodzi o te intencje na ten miesiąc, bo lubię sobie je dawać, to w tym miesiącu skupiam się na tym, żeby tak zajrzeć trochę w siebie, w środek i zobaczyć i poznać siebie znowu bliżej, kim ja jestem, co ja lubię i może nie dokładnie określać się. Wydaje mi się, że często wiele osób, które na przykład zaczynają swoją drogę, żeby poznać siebie, tak bardzo szukają odpowiedzi, że co ja lubię i tak jak najbardziej starają się określić, czy jakby wpadają w jakąś estetykę albo w jakąś subkulturę, po prostu żeby się określić, żeby móc nazwać się jakoś, kim się jest. I wydaje mi się, że to się często bierze z takiego strachu, że na przykład ktoś się zapyta, albo żeby, nie wiem, może żeby się wydawać na osobę pewną siebie w sobie, jakby kim się jest. Nie mam pojęcia właśnie skąd się to bierze, ale moją intencją na ten miesiąc, żeby tak zajrzeć znowu, co ja lubię, jak się zachowuję, na przykład mam wolny czas, jakie emocje mi towarzyszą, co na przykład robię, jeżeli nie mam nic w planach, takie spontaniczne rzeczy. Też nagrywając tą serię o terapii, było tam dużo, że wiecie, kształtuje się osobowość, że jesteśmy wszyscy bardzo młodzi. Wiem, że to jest takie coś, czego się nie da przeskoczyć, że osobowość się po prostu kształtuje z czasem i nie da się tego przyspieszyć. I czasami mam takie, patrząc w tył, że bardzo się już jakby zmieniłam, już wiem, co lubię, wiem na przykład, jaki mam styl, wiem, co lubię ubierać. Jak ktoś mi coś pokazuje, to mogę powiedzieć, czy to lubię, czy nie. Wiem, co lubię robić w wolnym czasie, jakie mam pasje, hobby, jakby wiem, że już dużo wiem, ale też nie chcę się starać tak zamykać. Jeszcze jest tyle jakby do poznania, tyle do wypróbowania, tyle rzeczy do zrobienia, do przetestowania, do, wiecie, wypróbowania, choćby nawet jakieś hobby, aktywności, cokolwiek. I mogę właśnie powiedzieć, w Notion sobie planuję miesiąc albo na kartce, ale uznałam, że przeniosę się na komputer i będę sobie zapisywała te miesiące, będę miała wszystkie w jednym miejscu. Self-care to sobie wpisałam, że będę pisała codziennie rano po przebudzeniu, ponieważ to jest jeden z lepszych sposobów
dosłownie, żeby zajrzeć w głąb siebie. Takie codzienne pisanie. I teraz sobie zapisuję fun things, które chcę zrobić. Zaczęłam chodzić do takiej Clark Street Diner. Właśnie chcę chodzić sama, czy na jakieś śniadanie, czy po prostu kawę z książką. Później Hollywood Farmers Market, domowa granola, roasted cabbage, baguette sandwich, chicken cutlet. Mam dużo z jedzenia, co chcę zrobić, bo znowu mam fazę na gotowanie. Muszę właśnie się jeszcze zastanowić. Teraz przysiądę przy tym. I self-growth to jest read classic books. Zaczęłam teraz czytać Dostojewskiego i zobaczymy, jak mi pójdzie, ponieważ Dostojewski jest dosyć trudny do czytania. Skończyłam Hemingwaya, The Sun Also Rises i szczerze, była to jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam. Może to olbrzymiam. Nie spodziewałam się, że ta książka mi się tak spodoba, bo czytałam dużo jakichś takich, wydaje mi się, klasyków. Dużo ich nie rozumiałam. I te klasyki też mi się bardzo kojarzą z liceum. A w liceum, jak czytałam jakieś lektury, to mało rozumiałam z tego. I wiecie, jak były jakieś analizy lektur, to ja czułam, że w ogóle nie potrafię nic wyczytać, żadnych metafor, że zawsze musiałam czytać jakieś streszczenia. Ostatnio się zaciekawiłam i wróciłam do Zbrodni i Kary. To w ogóle jak przeczytałam, o czym jest ta książka, to miałam takie, że ja nie zrozumiałam nic z tej książki. Ja tylko się wyuczyłam tych faktów, dlaczego on to zrobił, że okej, natura ludzka zrobił coś wbrew, bo zabił kogoś i później stał się chory i wiecie, ale takie to wszystko były fakty, a myślę, że teraz jak jestem taka, może po prostu z dojrzewaniem, możecie mi dać znać, czy wracacie do jakichś książek ze szkoły i też tak myślicie, że wow, w ogóle nie byłam gotowa. Ja mam takie wrażenie, że nie byłam gotowa na tego typu książki w ogóle. W mojej głowie nie było przestrzeni na takie tematy, jakieś egzystencjalne, czy o wartościach, naturze ludzkiej, cokolwiek. Więc teraz trochę wracam sobie do klasyków i chcę też ze self-growth iść na breathwork class, na jedną, bo wszyscy zawsze mówią, i zwłaszcza tu w Los Angeles, że breathwork w ogóle jest life-changing i ja robiłam niektóre z YouTube'a breathwork, ale chciałabym iść, wiecie, na taką klasę prowadzoną, która trwa trochę dłużej. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że teraz posiedzę i sobie pozapisuję jeszcze jakieś fun things, ale intencje na ten miesiąc mam takie, żeby tak znowu pozastanawiać się, kim Sara jest w środku i też zaopiekować się tą małą Sarą, tak zobaczyć, co lubię, co ekscytuje mnie, tak znowu jakby poznać się bliżej, kim ja jestem, jaki mam temperament. Staram się właśnie co miesiąc wymyślać trochę inną intencję i coś, co właśnie czuję, na czym się skupiam. Jadę właśnie do szkoły, jest 17:30 i byłam też rano w szkole na 10 do 10:50 miałam zajęcia Digital Video Workshop, gdzie będziemy mieli 2 projekty, nagranie 2 short films, czyli to jest bardziej taka klasa, gdzie robimy dużo poza klasą, ale miałyśmy dzisiaj wypadek samochodowy z Eriką. Wróciłam do domu po zajęciach, później nagrywałam jeden przepis i Erika mi zaproponowała, że czy nie chcę wyjść z nią do kawiarni i mówi, że no, że w sumie spoko. Wzięłam laptopa, żeby poedytować. Była 14. Nie będę opowiadała jakby całej tej historii, ale próbowałyśmy zjechać na lewy pas, żeby skręcić, a za nami była dosłownie ciężarówka. Koleś albo nie zauważył Eriki, albo nie mam pojęcia, co się stało. Wjechał w nas dosyć intensywnie, jakby nie zatrzymał się. Przejechał obok nas i jakby pociągnął od Eriki cały przód samochodu. Nic nam się nie stało. Erika jest cała, ja jestem cała. Erika od razu wzięła, jakby odholowali jej samochód, jechała do salonu. To był mój drugi wypadek samochodowy w życiu. Biedna Erika i ten samochód do naprawy. I to mi tak znowu przypomniało, żeby być ostrożnym, jak jeżdżę. I nawet ostatnio mówiłam, że o, czuję się już taka pewniejsza. Dlatego przypomnienie dla wszystkich kierowców, pieszych, uważajcie na siebie. Oczy dookoła głowy. Jakiś pośpiech nie jest warty naszego zdrowia, naszego życia. Jadę na moje pierwsze zajęcia Introduction to Cinematography od 17:30 do 21:50. Mega późno. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, więc pączki. Wziąłam jednego klasycznego, a jeden się nazywa Blueberry Champagne z cheesecake. To jest zwykły glazed. Jest przepyszny, nie smakuje jak typowy polski pączek. Jakby jest bardziej, nie wiem jak to opisać, nie ma konfitury. Jakby były z konfiturą, to bym wzięła. Mega świeżutki, a to jest ten Blueberry Champagne. To jest bita śmietana. Ma trochę taki posmak cytryny. To jest jakieś ciastko, blueberries. I ten jest niesamowity. Wow. There's more. Look inside. Wow. That's crazy. You wanna try? She's in the palm tree. So good. I mean, it's really good. I like it.
You like blueberries, so I feel like you're gonna like it. It's like a premium donut. Właśnie wróciłam z targu, byłam po raz pierwszy od przeprowadzki. Jest on mega blisko nas, jakby samochodem to jest 4 minuty. To jest Hollywood Farmers Market. Mogę wam pokazać, co kupiłam. Nie kupiłam jakoś mega dużo. Pierwsze to chleb, na który tak długo polowałam. Bob's and Grandma's. I bardzo dużo osób mówi, że to jest najlepsza piekarnia w Los Angeles. Tak się prezentuje. Jest przepiękny. Jest mięciutki. To jest chleb na zakwasie zwykły i kosztował $8, gdzie nie jest to dużo, ponieważ zazwyczaj te chleby kosztują tak 12-14. Kupiłam też awokado i mam ochotę takiego awokado toast. Wygląda przepięknie. A następnie tutaj kupiłam cały worek świeżego szpinaku i widać, jakość tych produktów z targu w porównaniu do sklepu jest zupełnie inna. Wiecie, to jest prawdziwy szpinak i on smakuje zieleń, jak szpinak, a taki ze sklepu czasami smakuje jak nic. Mam ochotę na jakiś omlet albo jakąś kanapkę z awokado, szpinakiem, jajkiem na przykład. Później kupiłam pęczek jarmużu oraz takiego pięknego, ogromnego kalafiora. Albo go upiekę w całości, albo może zrobię jakieś buffalo cauliflower. Zobaczymy. Albo steki z kalafiora. I później też przy okazji wyszłam do Trader Joe's i kupiłam jakieś jajka, płatki owsiane, awokado. Okej, może to nie wygląda za najpiękniej, ale wczoraj w nocy zrobiłam sobie sushi z tuńczykiem, ogórkiem, awokado, czerwoną kapustą i pomieszałam ten tuńczyk ze srirachą, trochę jogurt grecki, żeby było takie a la spicy tuna roll. Wczoraj chciałam tak odpocząć, nigdzie nie wychodziłam i zobaczyłam film Failure to Launch z Matthew McConaughey i Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker i mogę polecić. To jest jeden z lepszych rom-coms, jakie oglądałam. Taki wholesome i Matthew McConaughey, ten mężczyzna jest niesamowity. Ja nie wiem, co mam powiedzieć, ale jeżeli chodzi o ranking osób, mężczyzn, to wskoczył na pierwsze miejsce. Na drugim jest Jacob Elordi, na trzecim James Franco, na czwartym Timothy, na piątym Brad Pitt. Tyle. Dajcie mi koniecznie znać, jaka jest wasza ulubiona komedia romantyczna. Według mnie chyba Notting Hill. Failure to Launch to było bardzo dobre. Jak stracić chłopaka w 10 dni. Iconic. Aha, wiem, co jeszcze jest w rankingu z mężczyznami. Ashton Kutcher. I zobaczyłam wszystkie jakby romcomy z nimi. Z Matthew McConaughey na 100%.